Czy statek bez tradycyjnego bufetu może zachwycić jedzeniem? Kuchnia molekularna, restauracja à la carte i hamak na balkonie. Czy to wystarczy, żeby Virgin Voyages wyróżniał się na tle konkurencji? Po 10 dniach na pokładzie Brilliant Lady opowiem Wam, co mnie zachwyciło, a co nie. Zaczynamy! Cześć, witam Was w moim kolejnym materiale na moim kanale. W ostatnich tygodniach zabierałam Was w podróż po Karaibach na pokładzie Brilliant Lady. Jeśli interesują Was porty, które odwiedziliśmy, Puerto Plata, San Kitts czy Antigua, wszystkie te odcinki znajdziecie już na moim kanale. A dzisiaj skupimy się na samym statku i pokażę Wam, czym Virgin Voyages różni się od innych linii, którymi do tej pory pływaliśmy. Brilliant Lady to najnowszy statek linii Virgin Voyages. Ma prawie 278 metrów długości, czyli około 2,5 boiska piłkarskiego i może zabrać na pokład około 2770 pasażerów, którymi opiekuje się ponad 1100 członków załogi. Zaokrętowanie zaczęliśmy w porcie w Miami i naprawdę było bardzo dużo ludzi, ale cała logistyka poszła zaskakująco sprawnie. Pierwszy krok to zdanie dużego bagażu i nasza duża torba została na dole, a obsługa dostarczyła ją bezpośrednio pod drzwi kajuty. Całość poszła w miarę szybko. Zamiast tradycyjnych kart pokładowych dostaliśmy bransoletki. Dzięki nim otworzycie kabinę, zapłacicie za dodatkowe zakupy i będziecie schodzić oraz wracać na statek podczas postoju w portach. Zanim weszliśmy na statek, załatwiliśmy jeszcze jedną rzecz. Dokupiliśmy tzw. bar tab o wartości $500. Jak to dokładnie działa? Na statkach Virgin Voyages w podstawowej cenie rejsu macie już wliczone podstawowe napoje, wodę, soki, napoje gazowane z dystrybutorów, a także klasyczną herbatę i kawę przelewową. Jeśli jednak macie ochotę na coś więcej, czyli alkohole, drinki czy kawy premium z ekspresu, musielibyście płacić za każdy napój osobno. Właśnie dlatego warto doładować swoje pokładowe konto taką kwotą z góry. Często przy zakupie bartak Armator dorzuca od siebie darmowy bonus, więc te pieniądze po prostu idealnie starczają na drobne przyjemności podczas całego rejsu. Pamiętajcie jednak o jednej ważnej rzeczy, te pieniądze trzeba wydać do końca rejsu. Jeśli nie wykorzystacie całej kwoty z bar tab, niewykorzystane dolary bezpowrotnie przepadają i Armator Wam ich nie zwróci. Mieszkaliśmy na 9. pokładzie w pokoju z balkonem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to niesamowicie nowoczesny, minimalistyczny wystrój. Wszystko jest tu świeże, jasne i bardzo przytulne. Szafa okazała się zaskakująco pojemna. Bez problemu zmieściliśmy wszystkie nasze ubrania i walizki. Dodatkowo do dyspozycji było sporo półek i szuflad, dzięki czemu łatwo utrzymać porządek przez cały rejs. No i co tutaj powiedzieć o łazience? No jest niewielka, ale w zupełności wystarczająca. Nie brakowało półek na kosmetyki. Do dyspozycji mieliśmy również szampon, odżywkę do włosów i żel pod prysznic. Zupełną nowością w tej kabinie był tablet, który steruje oświetleniem, zasłonami, klimatyzacją, a także można na nim sprawdzić informacje o rejsie czy zamówić niektóre usługi. No i absolutny hit tej kabiny, balkon z czerwonym hamakiem. Taka historia się kryje za tymi hamakami, że Armator podpisał specjalną umowę z firmą, która zatrudnia panie w północnej Tajlandii i te hamaki są w 100% plecione ręcznie. Każdy ma nawet podpis kobiety, która go stworzyła. Zanim statek ruszy w morze, każdy musi przejść obowiązkowo szkolenie z bezpieczeństwa, ogląda się film w kabinie lub aplikacji w telefonie. Trzeba iść do wyznaczonej strefy zbiórki. Tam obsługa skanuje Wasze bransoletki i potwierdza obecność. To jest mój ulubiony moment każdego rejsu. Mimo że to już moja 4. taka wyprawa statkiem, chwila, w której uruchamiają się silniki i powoli opuszczamy port, za każdym razem wywołuje u mnie ogromne emocje.
Jeszcze przed chwilą byliśmy na lądzie, a za moment przed nami już tylko będzie otwarte morze. Podzieliłam ten film na kilka części. Najpierw pokażę Wam otwarte pokłady i miejsca do wypoczynku, później zajrzymy do wnętrza statku, zobaczymy strefę sportową, rozrywkę, a na końcu sprawdzimy, czy restauracje Virgin Voyages naprawdę są tak dobre, jak można o nich usłyszeć. Jeżeli chodzi o basen, to jest to jedyny główny basen na całym statku. Na pierwszy rzut oka może wydawać się niewielki i rzeczywiście nie należy do największych. Trzeba jednak pamiętać, że to statek przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, więc nie znajdziecie tutaj zjeżdżalni ani żadnych stref wodnych, które często spotykamy na statkach rodzinnych. Obok baru Gin and Tonic znajduje się drugi basen, który swoim wyglądem przypomina duże jacuzzi. Dodatkowo na pokładzie Brilliant Lady znajdziecie jeszcze 4 mniejsze jacuzzi rozmieszczone w różnych częściach statku. Wychodzimy właśnie na pokład 16. Nad naszymi głowami znajduje się ścieżka biegowa i muszę przyznać, że możliwość treningu z takim widokiem to naprawdę fajna sprawa. Po lewej stronie mijamy białe kabany, ale one są niestety dodatkowo płatne. Idąc dalej mijamy boisko do koszykówki. Na tym samym piętrze również znajdziecie charakterystyczne bujawki, siłownie na zewnątrz oraz kolejne miejsca do posiedzenia na świeżym powietrzu. Jeśli wolicie aktywne spędzanie czasu, to koniecznie trzeba wjechać na samą górę, na 17 pokład. Znajduje się tu genialna czerwona ścieżka do biegania i do spacerowania o nazwie The Runway. Ma ponad 255 metrów długości. Oplata tył statku i gwarantuje pełny widok na ocean. Spacer tutaj to czysta przyjemność. No i zjechaliśmy teraz na pokład 7, na boczną promenadę statku. To zdecydowanie spokojniejsza część, idealna dla osób, które chcą odpocząć z dala od basenu. Spacerując wzdłuż burty, dojdziecie na samą rufę statku, gdzie znajduje się fajna strefa z barem The Dock. Na końcu statku znajduje się The Dock, jedna z fajniejszych klimatycznych stref. To miejsce stworzone dla odpoczynku z wygodnymi leżakami, sofami, materacami i barem. Można tu również zamówić lekkie przekąski, które są wliczone w cenę rejsu. Bardzo często tutaj przychodziliśmy na kawę, siadaliśmy na tarasie z kubkiem w ręku i podziwialiśmy ślad zostawiany przez statek. Wchodzimy teraz do wnętrza statku. Na wprost znajduje się The Dock House. Bardzo klimatyczna strefa z jasnymi sofami, wygodnymi miejscami do odpoczynku. Fajne miejsce, żeby na chwilę schować się przed słońcem i napić się kawy lub drinka. Idąc dalej docieramy do The Social Club, bar z luźną, bardzo przyjazną atmosferą. W ciągu dnia można zagrać tutaj w gry planszowe, wieczorami odbywają się tu quizy i karaoke. Wchodzimy do The Grounds Club. Jest to główna kawiarnia na statku. Idealne miejsce na poranną kawę, herbatę czy coś słodkiego.
Znajdziecie tu również świeże ciasta i wypieki. W głębi statku na pokładzie 6 znajduje się oficjalny sklep Virgin Voyages. To tutaj kupicie pamiątki z rejsu, koszulki, bluzy, czapki, kubki, czego sobie zapragniecie i wiele innych gadżetów z logo Virgin Voyages. Znajdziecie tu również produkty przygotowane specjalnie dla Brilliant Lady oraz czerwone dodatki na Scarlet Knight. 34,95. 35 ron. Też Brilliant Lady. Niedaleko sklepu Virgin Voyages znajduje się On The Rocks, elegancki cocktail bar z charakterystycznymi zielonymi fotelami. Wieczorami można posłuchać tutaj muzyki na żywo, napić się koktajlu lub po prostu odpocząć w bardzo przyjemnej atmosferze. Wchodzimy teraz po schodach w atrium na pokład 7. Tam znajduje się Lick Me Till Ice Cream, lodziarnia, w której codziennie czeka kilka smaków lodów przygotowanych na statku. Co ważne, lody są wliczone w cenę rejsu, więc możecie wracać po nie tyle razy, ile tylko macie ochotę. Kilka kroków dalej znajduje się Sip Lounge, elegancki bar specjalizujący się w szampanach i koktajlach. Tym ciekawym miejscem jest Squid Ink, profesjonalne studio tatuaży. To właśnie Virgin Voyages jako pierwsza linia wycieczkowa wprowadziła takie miejsce na swoje statki. Idąc dalej docieramy do kolejnej strefy sklepów i butików. Znajdziecie tutaj butiki z odzieżą, z akcesoriami, z kosmetykami, perfumami. The Manor, dwupoziomowy klub nocny, jest jednym z symboli Virgin Voyages. Nazwa nawiązuje do pierwszego studia muzycznego Richarda Bransona, założyciela marki Virgin. Wieczorami odbywają się tutaj imprezy, koncerty, pokazy, występy na żywo, a później miejsce zamienia się w klub, w którym można bawić się do późnych godzin nocnych. Samo wejście robi ogromne wrażenie. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na statku. Nieco wyżej na pokładzie 15 znajduje się nowoczesna siłownia. Do dyspozycji pasażerów są strefy z bieżniami, rowerami, sprzętem do ćwiczeń siłowych oraz sale do zajęć fitness. Jeśli wolicie jednak ćwiczyć na świeżym powietrzu, na pokładzie 16 znajduje się również training camp, tam obok ścieżki biegowej. Zewnętrzna strefa treningowa z dodatkowym stanowiskiem do ćwiczeń. Ku zachodzi słońce, zaczynają się wieczorne pokazy. Główny teatr, The Red Room, zmienia swój kształt w zależności od spektaklu. I tutaj można zobaczyć dual reality, czyli akromatyczna wersja Romeo i Julii. Czy na przykład Scarlet Knight. To nie jest codzienna rutyna, ale wyjątkowe, kulminacyjne wydarzenie, które odbywa się tylko raz podczas całego rejsu. To jest najbardziej legendarne, widowiskowe i szalone wydarzenie na statkach Virgin Voyages, w tym najnowszej Brilliant Lady. To wielogodzinny, imersyjny festiwal rozrywki, który dosłownie przejmuje kontrolę nad całym statkiem. Następnego wieczoru była fajna komedia muzyczna Out of Time, czyli roztańczona podróż w czasie przez różne epoki. Na te pokazy w teatrze nie trzeba robić wcześniejszych rezerwacji.
Przechodzimy teraz do tego, z czego Virgin Voyages słynie najbardziej, czyli z jedzenia. To jedna z wielu linii, która zrezygnowała z tradycyjnej głównej restauracji i dużego bufetu. Zamiast tego do dyspozycji pasażerów jest kilkanaście restauracji i lokali gastronomicznych, a wszystkie główne restauracje są już wliczone w cenę rejsu. Dzięki temu każdego dnia możecie spróbować zupełnie innej kuchni, bez żadnych dodatkowych opłat. Pierwszym takim miejscem jest The Galley. Zastępuje on tradycyjny bufet, nowoczesna hala gastronomiczna z kilkoma stanowiskami, gdzie większość dań przygotowywana jest na świeżo po złożeniu zamówienia. Jedzenie można zamówić na 3 sposoby. Pierwszy, podnosicie chorągiewkę przy stoliku i po chwili podchodzi członek załogi, który przyjmuje zamówienie. Drugi sposób, skanujecie kod QR znajdujący się na stoliku i zamawiacie w aplikacji przez telefon. Lub możecie sami podejść do konkretnego stoiska, złożyć zamówienie i dostać specjalny pager. Gdy wasze jedzenie jest gotowe i przygotowane na świeżo, pager zaczyna wibrować i błyskać. Wtedy po prostu podchodzicie i odbieracie swoje danie. Kolejną opcją jest Grab and Go, tak jak tu widzicie na ekranie. Znajdziecie tutaj gotowe sałatki, kanapki, owsianki, a nawet czasami sushi. Wystarczy wziąć to, na co ma się ochotę. Można zjeść na miejscu, zabrać do swojej kabiny albo usiąść sobie na leżaku przy basenie. Jeśli wolicie zjeść w swojej kabinie, możecie zamówić jedzenie z dostawą. Za samą usługę room service obowiązuje niewielka opłata. Ale wystarczy, że zamówicie płatny napój, np. świeżo wyciskany sok lub kawę speciality, opłata zostaje zniesiona i można zamówić sobie np. śniadanie do tego. Na koniec zostawiłam to, z czego Virgin Voyages słynie najbardziej, czyli z restauracji. Na Virgin Voyages znajdziecie 6 restauracji à la carte, a wszystkie są wliczone w cenę rejsu. Co ważne, nie są one otwarte wyłącznie wieczorem. Część z nich serwuje również śniadania i brunche, dzięki czemu każdego dnia możecie spróbować czegoś innego. Jedyną restauracją, której tym razem nie odwiedziliśmy, był Ganbi, czyli koreańskie barbecue. Przy stołach siedzi się tam wspólnie z innymi pasażerami, a ponieważ chciałam nagrywać materiał, postanowiliśmy sobie ją odpuścić. Jeśli chcecie zjeść w jednej z restauracji à la carte, warto pamiętać o wcześniejszej rezerwacji. Najłatwiej zrobić to w aplikacji Virgin Voyages, a terminy warto zarezerwować jeszcze przed rejsem, ponieważ najpopularniejsze restauracje i godziny szybko się zapełniają. Restauracja, którą tu widzicie, niezmiennie plasuje się w ścisłej topce. Jest to restauracja The Wake, należy do najpopularniejszych restauracji na całym statku. Wśród pasażerów uchodzi za najbardziej elegancką, luksusową strefę gastronomiczną. Sam klimat i wystrój to absolutne mistrzostwo. Do restauracji schodzi się po wielkich schodach, a całe wnętrze nawiązuje do luksusowych nowojorskich steakhouse'ów z połowy ubiegłego wieku. Naszą pierwszą kolację zaczęliśmy od klasyki. Zanim na stole pojawiły się przystawki, obsługa podała nam jeszcze ciepłe, świeże bułeczki z masłem ziołowym. Na przystawkę zamówiliśmy popularny w Stanach Zjednoczonych clam chowder. To jedna z najbardziej znanych amerykańskich zup. Jest kremowa, przygotowywana na bazie małży, ziemniaków, śmietanki i warzyw. Została podana w ciekawy sposób. Jako główne danie postawiłam na kurczaka w ziołach. Wiem, nie jest to najbardziej oryginalny wybór, ale był naprawdę smaczny. Mój mąż wybrał steka i był nim zachwycony. Do tego dobraliśmy dodatki do podziału na środek stołu, zielone szparagi w autorskim sosie oraz genialny aksamitny kremowy szpinak. I to był świetny wybór, choć cała kolacja była dla mnie po prostu poprawna, dobra.
to ten maślany początek, mięso, świeże warzywa z grilla było fajną opcją. Na zwieńczenie tej kolacji zamówiliśmy desery, które w The Wake są po prostu małym dziełem sztuki. Ja wybrałam kultową Baked Alaska, czyli lody pistacjowe na orzechowym biszkopcie, ukryte pod tą pięknie opaloną, puszystą czapą z bezy włoskiej. Z kolei Michał zamówił Meyer Lemon Cheesecake. Podczas jednej kolacji jako przystawkę postanowiłam zaszaleć i zamówiłam coś, czego zupełnie się po sobie nie spodziewałam. Pieczony szpik kostny, czyli bone marrow. Byłam do tego dania nastawiona super pozytywnie. Z grzanką myślałam, że sobie posmaruję i jakoś wejdzie. Niestety rzeczywistość zweryfikowała moje oczekiwania. Okazało się, że to kompletnie nie są moje smaki i ta potrawa totalnie mi nie podeszła. Ale właśnie po to są rejsy na takim statku, żeby bezstresowo próbować nowych luksusowych rzeczy i sprawdzać, co nam smakuje, a co nie. Dajcie znak w komentarzach, czy Wy odważylibyście się zamówić szpik kostny na kolację. Mimo tego, że kolacje były tylko dla mnie smaczne, to brunche i śniadania totalnie przypadły mi do gustu. Absolutny, totalny hit dla oka i podniebienia, czyli danie wegetariańskie crispy polenta. No popatrzcie, ten chrupiący placek wyglądał na talerzu jak małe dzieło sztuki. Kolejnym miejscem jest restauracja meksykańska o nazwie Pink Agave i jeśli poczyta się opinie w internecie, ludzie opisują ją jako absolutny hit i jedną z najbardziej stylowych restauracji na morzu, więc sprawdzamy. Światło w tej restauracji jest maksymalnie przyciemnione, co tworzy taką atmosferę, że trzeba mocno wytężyć wzrok i zobaczyć, co dokładnie ma się na talerzu. I tutaj również naszą kolację zaczęliśmy od absolutnego klasyka. Tutejsze guacamole było po prostu pycha. Idealnie kremowe, świeże, podane z chrupiącymi nachosami. Z kolei na przystawkę zamówiliśmy krewetki, czyli camarón amarillo. Jako główne danie wzięłam sobie enchilada de pollo. Słuchajcie, w środku tej delikatnej kukurydzianej tortilli kryje się świetnie doprawiony szarpany kurczak. Przechodzimy do najbardziej ciekawej restauracji na tym statku, Test Kitchen. Od razu Wam powiem, jest to najbardziej kontrowersyjna, jednocześnie najfajniejsza restauracja na całym statku. Choć paradoksalnie wcale nie była tą najsmaczniejszą, wystrój tego miejsca w 100% oddaje jego nazwę i przypomina luksusowe, sterylne laboratorium naukowe. Królują tu metalowe blaty, surowa stal, laboratoryjna zieleń. Tutaj nie dostajecie klasycznej karty dań. Zostaliśmy oprowadzeni po całej restauracji i nawet zajrzeliśmy do szefów kuchni. Ahoj, szef! Ahoj! Ponieważ w Test Kitchen nie ma klasycznego menu, Michał wybrał hasło kukurydza, ja z kolei wybrałam pomidora. I w zamiast tego dostałam genialne kolorowe pomidorki koktajlowe, podane w 3 wersjach, surowej, blanszowanej i pieczonej. Do tego zrobiono z tego nowoczesną, dziewiczą, krwawą Mary, dodano puszystą piankę ze szpinaku, dressing z oliwy z oliwek kalamata oraz winegrę malinowy. A na to wszystko szef kuchni położył cieniutki szklany opłatek z cukru. Wizualnie i technicznie absolutne mistrzostwo świata. Jeżeli chodzi o danie Michała, to chodziło w nim o to, żeby pokazać kukurydzę w kompletnie różnych formach i teksturach. Od delikatnego pasztetu po chrupiące dodatki. Kolejne danie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny gruby makaron z pomidorami i oliwkami. Ale pamiętajcie, jesteśmy w kulinarnym laboratorium, więc nic nie jest tym, co nam się wydaje. Te jasne wstążki na talerzu to w ogóle nie jest makaron, to są owoce morza uformowane w idealny kształt klusek. W zależności od dnia podają to w ten sposób: krewetki lub przegrzebki. Całość jest podana w lekkim bulionie ze świeżymi pomidorkami koktajlowymi i ziołami. I słuchajcie, to genialne oszustwo zmysłów. Jecie delikatne owoce morza, a wasz mózg cały czas myśli, że to włoska pasta. Intrygujące doświadczenie. Słuchajcie, ja dostałam oszukany makaron z przegrzebek i z krewetek, z kolei Michał dostał absolutny hit wieczoru dla każdego fana mięsa. Idealnie upieczony, niesamowicie soczysty comber jagnięcy, zanurzony w gęstym, mega esencjonalnym i głębokim sosie. Ja posmakowałam tego mięsa i to było po prostu pycha. Było tak miękkie, że dosłownie rozpływało się w ustach.
Następne danie kryło się pod nazwą łosoś i ogórek. Słuchajcie, to było prawdziwe show. Pani postawiła przed nami szklane klosze, po których podniesieniu uniósł się gęsty, aromatyczny dym. Co ciekawe, na samej sali restauracji w ogóle nie było czuć żadnych kuchennych zapachów. Ten wędny dym to jedyny aromat, jaki poczuliśmy podczas kolacji. Pani z obsługi zdradziła nam niesamowity sekret tego dania. Ryba została gotowana na zimno metodą ceviche, co w praktyce oznacza, że surowe mięso łososia zostało zamarynowane w soku z cytrusów na 24 godziny. Na koniec polała wszystko aksamitnym sosikiem koperkowym i jak dla mnie to była najlepsza forma łososia, jaką kiedykolwiek jadłam w życiu. Na zakończenie kolacji jako deser wjechał pod hasłem czekolada. Dostaliśmy obłędny, wędzony mus czekoladowy skomponowany z gęstym żelem z mango, kwaśnym rokitnikiem, chrupiącą ciasteczkową kruszonką. Słuchajcie, to danie było podane tak perfekcyjnie i elegancko, że aż szkoda nam było to wszystko rozwalać na talerzu. Co ciekawe, cały zamysł tego deseru polegał na tym, żeby przed zjedzeniem wymieszać ze sobą wszystkie te składniki. Dopiero gdy połączycie słodycz czekolady, kwasowość owoców, chrupkość ciasteczek na podjebnieniu, dzieje się prawdziwa magia. No i jak jeszcze jest oceniana ta restauracja? Więc ludzie oceniają ją jako genialne show kulinarne Mistrzostwo Świata albo jako przekombinowane jedzenie, po którym trzeba iść na hamburgera. Ja się też z tym zgadzam. Genialne, trwające niemal 2 godziny show, dymiący łosoś czy jagnięcina Michała były po prostu pycha, jednak niektóre molekularne tekstury i eksperymenty potrafią mocno zaskoczyć i nie każdemu przypadną do gustu. Moim zdaniem to absolutny punkt obowiązkowy rejsu, nawet jeśli nie będzie to Wasz najsmaczniejszy posiłek w życiu. Warto to przeżyć. Kolejna restauracja włoska o nazwie Extra Virgin. Opinie w sieci niezmiennie okupuje pierwsze miejsce w rankingach pasażerów jako najlepsze jedzenie na statku. Muszę Wam powiedzieć, że klimat jest naprawdę fajny. Na start dostaliśmy tradycyjną puszystą focaccię podaną z wyśmienitą oliwą i octem balsamicznym. Jako starter na naszym stole wylądowały też pulpeciki w sosie pomidorowym. Te włoskie pulpeciki były po prostu pycha. Niesamowicie miękkie i pełne smaku. Następnie wjechała oryginalna włoska mortadella, świetne salami. No i żeby tradycji stało się zadość, oprócz okonia morskiego wzięliśmy na środek stołu coś do podzielenia się. Wybór padł na domowe, ręcznie robione gnocchi. Słuchajcie, kluseczki były tak nieprawdopodobnie puszyste, miękkie, idealnie połączone z gęstym sosikiem. Zniknęły z talerza w ułamku sekundy. Na osłodę i na zwieńczenie genialnego wieczoru wjechał król włoskich deserów, czyli klasyczne tiramisu. Moim zdaniem restauracja numer 1 Rojo na statku Brilliant Lady, kulinarny klejnot, jedna z najważniejszych nowości tego armatora. W internecie pasażerowie oceniają ją niezwykle wysoko, bardzo szybko stała się hitem całego rejsu. Warto wiedzieć, że na starszych statkach linii Virgin w tym miejscu znajduje się Razzle Dazzle. Odwiedzaliśmy to miejsce zarówno na kolację, jak i na śniadania. Poranki tutaj naprawdę były bardzo pyszne. Dostaniecie tu luksusowo podany świeży plaster arbuza z owocami i domową granolą. Obłędne ciastko jabłkowe z bitą śmietaną, czyli apple craffin i mega czekoladowe, słodziutkie gofry. Mi również smakowało probiotic hash, czyli hit dla fanów konkretnych śniadań. Pod 2 idealnymi jajkami sadzonymi kryje się genialna, chrupiąca kompozycja z pieczonych ziemniaczków, warzyw korzeniowych i pikantnego kimchi. Kolacje również tutaj były bardzo pyszne, numer 1 moim zdaniem. Zamówiliśmy całą masę tapas do dzielenia się. Na stole wylądowały chrupiące krokiety z szynką, hamon croquettes. Słuchajcie, najlepsze jakie w życiu jadłam. Kremowe, idealne. Do tego kultowe, lekko pikantne ziemniaczki patatas bravas. Grillowana ośmiornica. Prawdziwym hitem dla zmysłu były jednak grzanki, wersja z krewetkami oraz oxtail, czyli długo duszony, genialny ogon wołowy na chrupiącym pieczywie z serem. To było mistrzostwo.
Kurczak duszony w niesamowitym gęstym kremowym sosie z szafranem, ziołami, migdałami. Sos był tak esencjonalny, pyszny, że dla mnie to była najlepsza potrawa tego wieczoru. Michał tradycyjnie postawił na steka z grilla, ale tutaj musimy być w 100% szczerzy. Mięso było dobre, jednak Michałowi zdecydowanie bardziej smakował stek z restauracji The Wake. Jak sami widzicie, gastronomia na pokładzie Brilliant Lady to jest absolutna rewolucja. Rezygnacja z klasycznego masowego bufetu na rzecz ponad 20 unikalnych konceptów i restauracji tematycznych to była najlepsza decyzja, jaką ten armator mógł podjąć. Choć na moich poprzednich rejsach jedzenie również bardzo mi smakowało, to muszę być z Wami szczera. Poziom jedzenia wliczonego tutaj w cenę po prostu niszczy konkurencję. Jedyną rzeczą, za którą zdecydowaliśmy się dodatkowo zapłacić na pokładzie Brilliant Lady, była popołudniowa herbatka. Chcieliśmy po prostu przekonać się, jak smakuje w amerykańskim wydaniu i sprawdzić, czy może dorówna tej serwowanej na pokładzie Queen Anne. Jeśli miałabym wybrać, to jednak bardziej przypadła mi do gustu tradycyjna afternoon tea serwowana na pokładzie Queen Anne. Podsumowując, uważam, że Brilliant Lady naprawdę zachwyca jedzeniem. Restauracje à la carte są wliczone w cenę rejsu. Moim zdaniem to właśnie tu Virgin Voyages wyprzedza wielu swoich konkurentów. Dodatkowym plusem jest to, że w cenie mieliśmy również Wi-Fi oraz napiwki, dzięki czemu na pokładzie praktycznie nie musieliśmy martwić się o dodatkowe wydatki. Czy wszystko było idealne? Nie. Ale jeśli miałabym wybrać statek wyłącznie pod względem kulinarnym, to jak dotąd Brilliant Lady jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Jeśli zastanawiacie się, ile kosztuje taki rejs, koniecznie zajrzyjcie do następnego odcinka. Pokażę wszystkie koszty od hotelu w Miami i lotów, po cenę jedzenia i sam rejs. Zdradzę też kilka sposobów, dzięki którym udało nam się zaoszczędzić. Do zobaczenia.